To jest fantastyczne, że jest taka trochę kotwica rzeczywistości, gdzie przychodzi sierpień, połowa sierpnia i ten festiwal zaczyna się dziać, bo jest on ważny. Znaczy, pierwsza rzecz, że jest rozpoznawalny na to, że krajowo to jakby wszyscy wiemy, ale to jest chyba jeden z niewielu, jeżeli w ogóle nie jedyny festiwal rozpoznawalny międzynarodowo. To jest bardzo ważny punkt dla bardzo wielu słuchaczy, którzy tutaj przyjeżdżają, przychodzą. To jest właśnie taka kotwica rzeczywistości muzycznej, ale też pewnie te 2 tygodnie w roku są po prostu bardzo, bardzo ważne dla wielu słuchających. To jest wiadome, że to są 2 tygodnie słuchania muzyki. To jest fantastyczne. To, co mnie zawsze zaskakuje, to ludzie, którzy na przykład przyjeżdżają i bawią się tą muzyką. Pamiętam kiedyś w S1 w Polskim Radiu, po skończonym koncercie, gdzie muzycy wyszli do lobby Polskiego Radia, do S1 i zaczęli po prostu muzykować, grać z tą publicznością, która została po koncercie, właśnie na to muzykowanie. To są takie fantastyczne przebłyski. Pamiętam, jak Marta Argericz grała na jednym fortepianie z Marią Pires. Fenomenalne to było. Strasznie fajnie było na to patrzeć, jak się bawiły muzyką wtedy. To są takie fajne przebłyski, które gdzieś zostają. Praca wygląda właściwie tak, jak wygląda praca każdego reportera, każdego fotografa pracującego przy jakiejś dużej imprezie, tak to nazwijmy. Trzeba przede wszystkim wiedzieć, co się chce pokazać, co się fotografuje. Tak? To jest kwestia znalezienia w przestrzeni miejsc, z których fajnie widać. I to fajnie widać nie tylko na przykład fortepian i pianistę, ale jeszcze widać jakieś rytmy, które się dzieją w orkiestrze za nim bądź za nią. Żeby znaleźć takie miejsca, gdzie zdjęcie też będzie niejednowymiarowe. Bo to, żeby ono zawierało emocje, żeby zawierało ten moment i żeby budowało później też dramaturgię jakąś, no to już jest kwestia też wyczekania później tej chwili, tego stania i bycia wpatrzonym i czekania na właściwy moment. Dla mnie przy planowaniu najważniejsze jest to, czy artysta będzie wstawał i między utworami i schodził na przykład ze sceny, czy tylko będzie wstawał i się kłaniał, czy będą oklaski. To zależy, ile czasu będę miał, żeby zmienić miejsce, bo nie mogę zmieniać miejsca w trakcie, a przynajmniej nie powinienem, żeby być jak najciszej, żeby jednak nie przeszkadzać, bądź też przeszkadzać jak najmniej. Więc to jest dla mnie najważniejsze przy planowaniu, żeby sobie opracować taką trasę po sali Filharmonii i jej backstage'u, która będzie się nakładała na tą muzykę, która jest wykonywana i wtedy będę wiedział po prostu gdzie, kiedy, jak i który moment, skąd mieć. Są tacy artyści oczywiście, których na przestrzeni lat fotografowałem więcej niż raz. I mniej więcej pamiętam te zachowania, czy przy fortepianie, czy w ogóle zachowania sceniczne. Natomiast to jest też coś, czego człowiek się uczy od artysty. Znaczy uczy się patrząc na artystę. I zupełnie inne zachowania sceniczne są przy określonej muzyce, a zupełnie inne przy innej. I ten sam artysta potrafi przy jednej muzyce być hiperekspresyjnym, a przy innej po prostu zamykać się i wręcz zapadać w klawiaturę. I to jest też dla mnie ważne przy planowaniu, żeby wiedzieć, wtedy, żeby sfotografować za tą klawiaturą, to muszę być w innym miejscu, niż żeby widzieć na przykład tą ekspresję, która też objawia się właśnie wyrzucaniem rąk w ręce, jakimiś takimi gestami, minami. Z częścią artystów po prostu zaprzyjaźniliśmy się prywatnie znaczy znamy się, może to jest za dużo powiedziane, ale jesteśmy w jakimś kontakcie więc to też przeradza się w jakieś takie fajne znajomości, tak bym powiedział. Poznaliśmy się przy konkursie w 2010 roku.
13 lat temu, także to już kawał czasu, a też no jesteśmy w kontakcie i też zawsze mamy jakieś takie fajne porozumienie. No i też przy tej sytuacji, która teraz jest, to powoduje taki kontakt, taką bliskość. Mi się wydawało, że to się nie dzieje naprawdę. Jak Irina usiadła przy tym fortepianie, zdjęła z niego pokrowiec i usiadła i zaczęła grać. Ja po prostu mówię, nie, takie rzeczy się nie dzieją naprawdę, ale się dzieją. I ja po prostu stałem w drzwiach wejściowych w jej salonie, dużym pokoju, nie wiem jak to nazwać, gdzie się walały po podłodze po prostu potłuczone szkło, ramy okien, drzwi wywalone, wszystko zniszczone po prostu. I ten super rozstrojony instrument, gdzie ona siada i zaczyna grać Chopina. Mówię, jak to, nie? Клавиши заедают. И руки замерзли. To jest właśnie z jednej strony połączenie dwóch rzeczywistości, a z drugiej takie wręcz krzywe zwierciadło tego, co się, tego, co się wydarzyło, tego, co się dzieje w Ukrainie w tej chwili. Tak, miałem taki sen. Mam wyjść na scenę i zagrać, a ja już nie grałem na fortepianie. Ale wszyscy mówią, nie, idź zagrać, ty na lauto robisz, to zagrasz. Wiesz, niektórzy nie wypychają, a ja... Ostatnio tylko robię zdjęcia. Bez sensu, prawda? Ale jak nie robię zdjęć, a jestem u siebie w domu, to chodzę na grzyby. To mnóstwo rzeczy robię przy domu, bo ten dom wymaga pracy. A jak w ogóle jeszcze mam czas, czego już praktycznie nie mam, to zdarzało się, że łaziłem po górach. Kiedyś zdarzało się, że pływałem na windsurfingu, nurkowałem, takie rzeczy robiłem. Ale ostatnio głównie tylko fotografuję i tylko na to mam czas. Także tak to wygląda.